Świetna recepta na wszystko. Otaczam się tak różnorodnym zespołem i wyszukuję sobie tych rzeczy, których sama nie potrafię robić, tak żeby oni to zrobili. Mieć w zespole kogoś takiego. Obecnie na rynku mamy bardzo, bardzo wiele różnych typów zaburzeń. Mamy ADHD, mamy dysleksję, mamy spektrum autyzmu, w związku z czym zatrudniamy bardzo wielu psychologów. Psychologów, którzy nauczyli się sami języka. Słuchaj, jeśli ty nie zamierzasz nic poza tymi lekcjami robić, a to jest 1 godzina w tygodniu, no to ja cię bardzo przepraszam, ale to jest też mój czas. Więc albo się zabierasz do roboty, albo ja ci znajdę innego lektora. Pokora przede wszystkim, elastyczność przede wszystkim, umiejętności interpersonalne. Bez tego się nie da. Ani z klientem, ani z pracownikiem. Witajcie kochani w kolejnym odcinku Wywiadowni Gospodarczej i to będzie absolutnie wyjątkowy odcinek z kilku względów. Agnieszka się już śmieje, Kostrzewa-Nowak, witamy Cię serdecznie u nas na pokładzie, cześć. Hej. Cześć. Słuchajcie, dla mnie ten odcinek jest o tyle wyjątkowy, że z Agnieszką znam się naprawdę już bardzo długo, przynajmniej 12 lat pewnie. I to, co będzie dla dużej części, szczególnie warszawiaków, bo praktycznie a przynajmniej pół Warszawy uczyło się już Agnieszki angielskiego, to będziecie w szoku, że Agnieszka potrafi powiedzieć po polsku. Coś w tym będzie, bo to jest w ogóle fenomen, że będziemy mogli porozmawiać po polsku, bo ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio z nią rozmawiałem po polsku. Wyżyjemy się w tym odcinku na pewno totalnie i dla dużej części z Was na pewno, którzy kojarzycie i znacie Agnieszkę, będziecie też mogli się wyżyć w tym odcinku i po prostu delektować się jej językiem polskim. Witamy Cię, Agnieszko, i dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i aż mi głupio z tym polskim, bo rzeczywiście z Wojtkiem nie rozmawiałam chyba nigdy po polsku. Mamy taką zasadę w pracy, a ja z Wojtkiem znam się właśnie z tego uczenia, że nie rozmawiamy z nikim po polsku, nawet w naszej szkole między nami lektorami i jest to po prostu trudne. Ja dopiero tak może 2-3 lata temu wyszłam ze swojej skorupy i zaczęłam poza domem i pracą gdzieś mówić więcej po polsku, ale wciąż jest to problem i zdarza się, że są słówka, na których się łapię, że no gdzieś bardziej mi przychodzi coś łatwiej powiedzieć po angielsku, więc wybaczcie, może się tak zdarzyć. Słuchaj, wszystko Ci wybaczamy, nie ma problemu, ale chcielibyśmy porozmawiać z Tobą o trudnym biznesie, który prowadzisz. I zanim dojdziemy sobie do tego, co robisz, bo Agnieszka dla części z Was, kto nie wie, prowadzi już od też kilkunastu lat szkołę językową. Masz mnóstwo lektorów, z którymi współpracujesz i o tym biznesie przejdziemy sobie za chwilę, ale ja bym chciał zacząć w ogóle ten wywiad od tego, żebyś powiedziała, jak do tego doszło. Jak to się stało, że wybrałaś drogę lektora, wybrałaś drogę języka angielskiego. Skąd ta historia i w momencie, w którym Gdzie się zaczęła? Gdzie się zaczęła? Czy mamy tyle czasu? Słuchaj, mamy czasu mnóstwo. Jesteśmy Okej. cali dla Ciebie. Szkoła. Przede wszystkim nic zaplanowanego. Taki trochę spontan, szczerze powiedziawszy. Język angielski od zawsze lubiłam. Miałam w szkole w 5. klasie podstawówki takiego fajnego pana od angielskiego, który wydobył gdzieś ten potencjał, trafiał do mnie i od tego momentu bardzo lubiłam angielski. Natomiast w liceum wymyśliłam sobie, że ja chcę studiować języki specjalistyczne. To był taki kierunek tłumaczeniowy dla osób, które chciałyby tłumaczyć specjalistyczne tematy w zakresie danych języków i taki kierunek znalazłam wtedy tylko na 2 uczelniach w Polsce. Jak na osobę z tego miejsca, skąd pochodzę, czyli z Wielunia, było to bardzo rzadkie, ponieważ z Wielunia wszyscy szli na studia do Łodzi bądź do Wrocławia, tak? Natomiast ja znalazłam sobie w Warszawie bądź w Bydgoszczy. Ciężko było namówić wszystkich dookoła, ale najtrudniejsze było to, że ja po prostu angielskiego nie znałam wystarczająco dobrze. Żeby dostać się na Uniwersytet Warszawski, trzeba było ten angielski znać na bardzo wysokim poziomie, więc ja, chcąc już wyprzedzić, namówiłam rodziców na to, żeby pozwolili mi wyjechać po maturze na rok do Stanów, tak żebym się nauczyła tego języka porządniej. I już dzień po maturze byłam w samolocie. Wszyscy, całe otoczenie było przeciwne, ponieważ uważali, że będę, nie wiem, pracować w sklepie polskim. Nie wiem, co oni myśleli, że ja tam będę robić. Natomiast ja wyjechałam na taki program, który się nazywa Au Pair. To znaczy, że mieszkamy z amerykańską rodziną przez rok, żyjemy sobie po amerykańsku i rzeczywiście to był taki dream come true. Świetny rok.
Nauczyłam się mówić. I przyjechałam, przedłużyłam sobie jeszcze ten wyjazd, byłam tam ponad 13 miesięcy i przyjechałam dokładnie ostatniego dnia, kiedy można było składać dokumenty do Warszawy, właśnie na Uniwersytet Warszawski, na ten mój wymarzony kierunek. Prosto z lotniska pojechałam z tymi dokumentami, to były jeszcze czasy, kiedy trzeba to było zrobić osobiście. Prawda? I trzeba było zdać egzaminy. Więc ja się bardzo dobrze nauczyłam tam mówić, natomiast nigdy w życiu nie miałam lekcji prywatnych, które pozwoliłyby przygotować się do jakiegokolwiek egzaminu. Więc ten pisemny zdałam jeszcze, ale ustny mi totalnie nie poszedł. Nie poszedł mi dlatego, że ja umiałam mówić świetnie, ale mówiłam tak nieformalnie i niezgodnie z jakimiś wytycznymi, tak jak na egzaminach się to robi, że po prostu nie dostałam się na ten kierunek. Ale dostałam się na filologię angielską. I siostra powiedziała mi tak: Agnieszka, nie płacz, trudno, przemęcz się tam. W międzyczasie dostaniesz się na ten swój wymarzony kierunek. No i tak rzeczywiście zrobiłam. Natomiast to, czego się nie spodziewałam, to że już na pierwszym roku studiów będą praktyki w szkole. I tak mi się spodobało, że stwierdziłam, no kurczę, fajnie, to ja w takim razie chcę trochę pouczyć. Super. No i jako, że to był kierunek językowy, szybko się zaczęły jakieś korepetycje, tego typu rzeczy, szkoły językowe i tak dalej. I tak się w to wkręciłam, że dużo czasu spędzałam właśnie nauczając. W międzyczasie dostałam się na ten wymarzony kierunek i zaczęłam go studiować. Już po roku wiedziałam, że tłumaczem pisemnym to ja na pewno nie będę, bo siedzenie i tłumaczenie i bieganie wokół krzesła, żeby wyrazić swoją radość z tego tłumaczenia bez kontaktu z drugim człowiekiem, to nie jest moja bajka. Więc dokończyłam te drugie studia mimo wszystko, dlatego że lubię zakończyć coś, co zaczęłam, ale uczyłam tak dużo, że nawet jak pamiętam na 5. roku studiów tych tłumaczeniowych, jedna z wykładowczyń podeszła do mnie i powiedziała: Agnieszka, ty może rzeczywiście powinnaś zająć się tłumaczeniami, bo te ustne mi szły naprawdę fajnie. Ja jednak stwierdziłam, że nie, mnie się podoba nauczanie. I ona tak na mnie spojrzała: nauczanie? Za 2 lata ci się znudzi. Już nie chciałam jej nawet mówić, od ilu lat już wtedy uczyłam, tak? Więc skończyło się na tym, że te studia drugie też skończyłam i to był rok 2011. Ja studiowałam tak długo, że 26 rok życia, wiadomo, i akurat firma, w której uczyłam, twoja firma, gdzie kiedyś uczyłam, powiedziała mi, że już ta umowa, na której jesteśmy, no, to już nie pociągnie, ja muszę się zastanowić nad innym rozwiązaniem. I dość spontanicznie 1 kwietnia 2011 roku poszłam do Urzędu Miasta i zarejestrowałam działalność gospodarczą. Tak się zaczęło. Natomiast cała reszta to już tak jakby wszystko się po prostu rozwijało, jakiś pomysł pojawiał się na drodze i stwierdziłam, dobra, idę z tym pomysłem. Czyli na początku to było tak, że ja po prostu nie wyrabiałam się już z lekcjami. Było dużo chętnych, trzeba było kogoś zatrudnić, żeby pomógł. Jednego lektora, drugiego, trzeciego. A potem w międzyczasie jeszcze miałam epizod wyjazdu do Londynu, gdzie mieszkałam 2 lata. Wróciłam z tego Londynu. Potrzebowałam jakiegoś projektu, ponieważ mój mąż został jeszcze tam. Chciał jeszcze dokończyć swoje projekty profesjonalne, a ja potrzebowałam swoją energię gdzieś spożytkować i postanowiłam otworzyć szkołę stacjonarną. Więc w 2015 otworzyłam stacjonarną. Ogrodowa już wtedy chyba, prawda? Tak, dokładnie tak. I zaczynaliśmy od zera. Ta ogrodowa to był naprawdę, Pamiętam. ojej, to było duże wyzwanie, ponieważ my nie mieliśmy w ogóle klientów tak jakby z ulicy, tak? Wszyscy, których uczyliśmy, to były firmy. I z polecenia tak naprawdę. I z polecenia, właśnie, tak. Jakby, no, do każdej firmy dostajemy do tej pory od zawsze z polecenia. Co ciekawe, w tym momencie w szkole na Ogrodowej uczy się bardzo dużo osób, które kiedyś uczyły się w swoich firmach, ale albo budżetów już nie ma, albo one zmieniły pracę i w nowych pracach nie ma budżetu. Tak to się mniej więcej potoczyło. Więc to wszystko, ja bym nie powiedziała, że to jest zaplanowane. Ja po prostu w jakimś momencie widzę, że okej, dobra, fajnie byłoby coś zrobić, bo tego wymaga sytuacja. I po prostu robię, tak nie zastanawiając się zbyt długo, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że właściwie wszystkie te decyzje były dobre. Tak, więc myślę, że tak. Nawet pandemia była dobra, bo w momencie, kiedy wybuchła pandemia, my nie wiedzieliśmy, co tu zrobić. W przeciągu 2 dni stwierdziliśmy, dobra, przechodzimy na online, bo to jedyna ścieżka. 2 dni, decyzja 2 dni. Tak. Przede wszystkim w pierwszego dnia, kiedy ogłoszono lockdown, rozmawiałam z Joanną, naszą menedżerką, i pierwsze, co omówiłyśmy, to nie panikujemy. Tutaj trzeba zachować spokój. Jeśli ktoś będzie chciał odejść, ponieważ, nie wiem, traci pracę, cokolwiek się wydarzyło w jego życiu, pozwalamy im odejść bez okresu wypowiedzenia. Trzeba być również człowiekiem, prawda? I rzeczywiście bardzo dużo ludzi odeszło. Bardzo dużo ludzi odeszło. Wręcz w sierpniu 2020 to był najgorszy rok, najgorszy miesiąc w naszej historii. I już miałam takie niezbyt przyjemne myśli. Ale wrzesień,
tak odbił. Z nawiązką mocno. I tak naprawdę pandemia pozwoliła nam, przenosząc się do świata online, uczyć Zyskać, wszystkich. nie? Tak, zyskaliśmy, tak. Ponieważ zaczęliśmy uczyć ludzi nie tylko... Kombo się zrobiło, tak, nie? I tylko z stacjonarnie, Polski. a jeszcze Dokładnie online. tak. Dokładnie No tak, ale dopiero w 2023 roku tak strasznie dużo ludzi zaczęło wracać do lekcji stacjonarnych. Tak, że już po prostu też nie mieliśmy miejsca. Więc teraz można powiedzieć, że wróciliśmy spokojnie do czasu sprzed pandemii, z tą różnicą, że coraz więcej ludzi może się uczyć również w ciągu dnia. Świetnie, bo my zwykle w ciągu dnia mieliśmy puste sale. I do tego jeszcze uczymy online, więc bardzo dużo ta pandemia wniosła dobrego dla nas. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków Wywiadowni Gospodarczej. Za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostojskiego, pod nazwą Ostoja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Także są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości. Link w opisie. A ja zapraszam. W kuluarach wspomniałeś taką bardzo ciekawą rzecz, że starasz się albo łamiesz prawie wszystkie utarte zasady, które panują na rynku i robisz to z sukcesem w ogóle. To możesz o tym też opowiedzieć, jak prowadzić biznes mimo łamania tych wszystkich czy zasad takich powszechnie przyjętych. Jasne. Uważam, że to jest bardzo ciekawe. To przede wszystkim uczenie stacjonarnie w trybie 1 na 1, czyli indywidualnie. Wszyscy wszędzie mówią, że to się po prostu nie opłaca. To nie jest biznes, na którym można zrobić pieniądze, tak? Żeby zarobić, trzeba mieć dobrą marżę. Żeby mieć dobrą marżę, musi w tej grupie być x osób, prawda? A my mamy taką zasadę, że uczymy indywidualnie, bo wtedy możemy się maksymalnie dostosować do kogoś. No i jakoś nie zbankrutowaliśmy. Pieniądze robimy, rozwijamy się, więc można. Jeśli grupy to 2-3-osobowe, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, od samego początku byłam przeciwnikiem uczenia na podręczniku, ale od zawsze uczyłam indywidualnie. Ja po prostu nie wierzę w to, że podręcznik będzie działał 1 na 1. Większość naszych klientów chce się uczyć w miksie biznes i angielski ogólny. No nie ma takiej książki, która to oferuje, tak? Nie mówiąc o tym, że książki biznesowe oferują język, który jest totalnie nieużywany w pracy. Dlatego najlepiej dostosować się indywidualnie. Używamy nawet narzędzi AI, które tworzą nam materiały szyte na miarę do danego kursanta. Narzędzia są po prostu, dostępne narzędzia są niesamowite, tak? Ja w przykładowym narzędziu wpisuję sobie temat dowolny. Mogę nawet wpisać listę słówek, na podstawie której chciałabym, żeby lekcja była opracowana i mam do wyboru ćwiczeń słuchania, mówienia, naczytania i tak dalej. Więc jakby to jest kolejna rzecz, bez podręcznika. Kolejna rzecz to jest to, jak my robimy umowy. My robimy umowy elastyczne, trochę jak subskrypcja z Netflixem. Nikomu nie każemy płacić z góry. Jesteśmy mega transparentni. W pierwszym miesiącu można rezygnować z dnia na dzień. Ja nie sądzę, żeby jakakolwiek inna szkoła to miała. A potem w późniejszym terminie każdy kończy wtedy, kiedy uważa, ale z miesięcznym okresem wypowiedzenia i mało tego płaci z dołu, tak? Agnieszka, wielkie wow, bo wiesz co, jest wiele opinii na rynku, które mówią o tym, że AI zabierze biznes lektorom, języka i tak dalej. Słyszę od niektórych nawet szkół, że są często przeciwnikami tego narzędzia. To, co powiedziałaś, jest dla mnie fundamentem Twojego sukcesu, który osiągasz z roku na rok i ja patrzę, jak się rozwijacie i co robisz ze swoją szkołą. Jestem pod wielkim wrażeniem właśnie tego chociażby, co powiedziałaś, tak? Że zobacz, pojawia się dla części ludzi zagrożenie, a Ty w tym widzisz szansę. Więc to jest to Twoje działanie pod prąd, absolutnie jest spójne z tym, co powiedziałaś i w kuluarach, i w tym, o czym opowiadasz tutaj podczas wywiadu. Więc cieszę się, że masz takie podejście, bo no właśnie o to chodzi, że te narzędzia naprawdę mogą nam ułatwić życie. I zobacz, wydaje mi się, że jako człowiek nie jesteś w stanie siedzieć w każdej branży, znać odejście od tej branży, czy nie wiem, specyficzne nazewnictwo tej branży. Tak. A to narzędzie nawet da Ci zadania, case, study jakieś, nie wiem. Tak.
da ci po prostu narzędzia do pracy z tym konkretnym człowiekiem i to naprawdę będzie mega spójne, tak? Dokładnie tak. No więc to jest niesamowite. Wiesz co, ja coraz częściej spotykam się z tym i też o tym zaczęliśmy rozmowę, bo ja uważam, że twoja działka i w ogóle działka szkół językowych jest okropnie ciężka i moim zdaniem ciężka do utrzymania. Ja słyszę o dużych szkołach w Warszawie, które naciągały ludzi na jakieś kredyty, na to, żeby po prostu wziąć u nich, wykupić lekcje, składają restrukturyzację, składają jakieś wnioski o upadłość, ludzie zostają z kredytami bez lekcji. Ty prowadzisz szkołę, odkąd ja cię znam i nigdy nie byłaś właśnie osobą, to co powiedziałeś nawet o umowach, zobacz, jesteś gotowa, znasz się na swojej robocie, masz świetny zespół, który też częściowo poznałem. Jesteś gotowa na to, że ten klient może od ciebie odejść w każdym dowolnym momencie. Powiedz, czy to jest jedyny przepis na sukces? Jest coś jeszcze innego? Bo może słucha nas ktoś, kto mierzy się z jakimiś problemami szkoły językowej. Wiem, że konkurencję traktujesz bardzo zdrowo, od zawsze. Czy są jakieś inne rzeczy, które są taką tajną mocą twoją, która działa? Wiesz co, wydaje mi się, że pierwsza rzecz chyba dla każdej branży to jest nastawienie do zmiany. To, co jest pewne, to, że nic nie jest stałe. Tak? Musimy być przygotowani na wszystko. Tak na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę ostatnie 4 lata, czy to wojna, czy to za naszą granicą, czy to pandemia, tak? Nikt się tego nie spodziewał, nikt tego nie zaplanował. Trzeba więc być gotowym na to, żeby zmieniać wszystko i zawsze i być na tyle elastycznym, żeby się, nie wiem, nie załamywać, żeby nie poddawać się jakiejś presji, tylko działać na podstawie tego, co mamy w tym momencie, tak? Oczywiście predykcje, oczywiście planowanie, bardzo ważna sprawa, natomiast w obliczu tego, co się w tym momencie dzieje, nie zawsze nam to po prostu będzie wychodzić. Także wracając do AI-a, to jest tak, że no dobra, pojawił się. Skoro się pojawił, dlaczego z tego nie korzystać? Przecież jeśli ja nie będę z tego korzystać, to inni będą. Tak? Dlaczego ja mam nie skorzystać, skoro to jest tak dobrze dostosowane do mojego biznesu, tak? Nikt nie stworzy mi książki, na podstawie której ja poprowadzę lekcje, więc dlaczego nie mam stworzyć sama materiałów w minuty zamiast w godziny, który mi się bardzo dobrze przysłuży. Więc pierwsza rzecz to jest elastyczność, nastawienie do zmian, no i ważna rzecz autentyczność, tak? Jeśli mamy wiarę w to, że robimy coś dobrze i wydaje nam się, że to jest ta droga, ja tak od zawsze miałam. Po angielsku, bez podręcznika, indywidualne nauczanie, transparentna umowa, no i przede wszystkim jakieś takie serce, tak? Biznes to biznes, wiadomo, ale jeśli ktoś przychodzi, ma olbrzymi życiowy problem, to wiadomo, że no, trzeba spojrzeć przez ten pryzmat, prawda? Więc to jest mega istotne. I ostatnia rzecz, zespół. Tak? Ja w tym momencie jestem tak strasznie dumna, ponieważ mam zespół świetnych osób. I w ostatnim czasie zorganizowaliśmy takie wydarzenie promocyjne, po raz pierwszy tego typu wydarzenie i strasznie duża część tego zespołu postanowiła przyjść. Ja byłam aż zdziwiona i wzruszona zarazem. Mało tego, oni wszyscy po polsku na tym wydarzeniu mówili, co było dla nich olbrzymim wyzwaniem. Do końca jeszcze pytali, czy nie możemy jednak po angielsku, bo tak po polsku to nie za bardzo. Natomiast to, że oni przyszli, to, że postanowili wspierać szkołę w takim dniu, w takim momencie, mało tego, przygotowali prezentację, przemawiali, tak? I to jeszcze w tym języku polskim, który jest taki trudny dla nich, to jakby pokazało mi, że stworzyłam zespół, któremu po prostu zależy. A dlaczego im zależy? Dlatego im zależy, że mamy świetne relacje. A dlaczego mamy świetne relacje? Bo jesteśmy otwarci i się komunikujemy, tak? Ja zawsze mówię wszystkim, którzy ze mną pracują, że najważniejsze jest to, żeby oni lubili swoją pracę. W związku z czym, kiedy podpisujemy umowę, zawsze jest pytanie od tych osób, które kiedykolwiek w innych szkołach pracowały. Okej, to ja rozumiem, że jak u was będę pracował, to nie mogę pracować nigdzie indziej. Ależ skąd? Drzwi otwarte. Możesz pracować u nas i w 5 innych szkołach, możesz mieć prywatnych klientów. To, czego nie chcemy, żebyś robił, to uczył za naszymi plecami klientów, których dostajesz od nas. Wszystko inne bardzo proszę. Ostatnio była taka śmieszna sytuacja, przyjęliśmy 3 I to nowych... jedyna reguła. Zdrowo. I to jest tak, generalnie tak. A dlaczego? Dlatego, że ja chcę, żeby oni czuli, że to nie jest jakieś miejsce, w którym oni mają być niewolnikami, tylko oni mają się czuć tam dobrze. Tak, oni mają po prostu lubić to miejsce pracy. W ostatnim czasie przyjęliśmy 3 lektorów, tak dosyć w jednym momencie.
I mamy taką grupę na WhatsAppie, gdzie kontaktujemy się ze sobą i wymieniamy wiadomościami. I w pewnym momencie ja właśnie przedstawiałam te 3 osoby, poprosiłam zespół, żeby się z nimi przywitał, kiedy będą ich widzieć w szkole. I 2 osoby powiedziały tak: wiecie co, ja tutaj pracuję już drugi raz, miałem krótką przerwę, chcę wam powiedzieć jedno, witajcie i pewnie tu będziemy wszyscy do końca życia, bo to jest miejsce, z którego się nie rezygnuje. I wszyscy się strasznie z tego śmiali. Super. No i bo w tym momencie tak naprawdę mam kilku lektorów, z którymi pracowałam kiedyś, była jakaś przerwa i pracuję ponownie, tak? I to jest właśnie fajne, czyli stworzyć taką relację z pracownikami, żeby byli zaangażowani. A żeby to zrobić, tak by te wszystkie elementy, o których mówiłam, nie ograniczać ich, a jeszcze dodatkowa rzecz, jaką my robimy, ja jakby mam bardzo wiele wad, tego bym nie powiedziała. Wady mamy wszyscy. Wiele rzeczy nie potrafię zrobić. Wiem, które potrafię zrobić, ale wiem, których nie potrafię. W związku z czym otaczam się tak różnorodnym zespołem i wyszukuję sobie tych rzeczy, których sama nie potrafię robić, tak żeby oni to zrobili. Mieć w zespole kogoś takiego. Dokładnie. I dzięki temu, że zespół jest bardzo różnorodny, to zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi to, czego ja nie potrafię. Świetna recepta na wszystko, ponieważ oni mogą się realizować wtedy nie tylko w nauczaniu, ale też i w innych rzeczach, prawda? Więc to również zdecydowanie przyczynia się do tak zwanego sukcesu. A czy w Twojej branży można sobie poradzić właśnie bez wykształcenia kierunkowego? Czy to jest u Was wymóg właśnie, żeby mieć takie studia pedagogiczne czy lingwistyczne ze sobą? Świetne pytanie. W naszej szkole nie przyjmujemy tylko z wykształceniem kierunkowym. Ja jestem z tego bardzo dumna akurat. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, skoro mówię, że i stawiam na to, że uczymy indywidualnie, żeby uczyć indywidualnie dobrze, to trzeba nawiązać dobre relacje z tą osobą. Obecnie na rynku mamy bardzo, bardzo wiele różnych typów zaburzeń. Mamy ADHD, mamy dysleksję, mamy spektrum autyzmu, w związku z czym zatrudniamy bardzo wielu psychologów. Psychologów, którzy nauczyli się sami języka. Nierzadko mówią po angielsku dużo lepiej niż absolwenci kierunków językowych w Polsce. O tym, jak kierunki językowe w Polsce wyglądają, też mam sporo do powiedzenia, ale pewnie do rana byśmy siedzieli, więc nie będę Was zanudzać. W każdym bądź razie moja konkluzja jest taka. Ja szukam osób, które są w stanie uczyć, znają język na tyle dobrze, żeby było wystarczająco dobrze, a absolwenci kierunków językowych, nawet takich uniwersytetów jak Uniwersytet Warszawski, nie zawsze mówią wystarczająco dobrze po angielsku, tak? W związku z czym, jeśli ktoś ma te umiejętności, do tego psychologiczne wykształcenie bardzo pomaga właśnie w pracy z osobami neuroróżnorodnymi, których jest mnóstwo na rynku teraz. Do tego świetnie się dostosowują do danej osoby. Stawiam na to. Dopasowują się po prostu do tego słuchacza. Tak, bardzo dobrze się dopasowują, więc musiałabym policzyć. Nie, myślę, że większość osób, które zatrudniam, to są osoby po wykształceniu lingwistycznym bądź filologicznym, ale nie wszyscy i nie jest to wymóg, absolutnie. Super. To wiesz co, tak jesteśmy przy słodkim, to idźmy trochę też w gorzkie i porozmawiajmy sobie o sukcesach i porażkach. Czy takie w ogóle były? Do sukcesów ja znam sporo, ale chętnie to też usłyszę od Ciebie, co Ty uważasz za sukces, a co za porażkę, jeśli ona w ogóle była. O, ja tak na porażkach to się nie skupiam za dużo, szczerze powiedziawszy, może to źle. Okej, nie, opowiem o jednej porażce. Zacznę od porażek. Bo jak zacznę o sukcesach, to pewnie czasu na porażki nie będzie. Jeśli chodzi o porażkę, w zeszłym roku mieliśmy świetny rok i zaplanowaliśmy sobie, że otworzymy drugie biuro w Warszawie, ponieważ był taki popyt na lekcje stacjonarne, że już nie wiedzieliśmy, co tu robić i co tym klientom mówić, jakich namawiać na online, ponieważ nie mogliśmy się pomieścić. Natomiast ten rok jest po prostu słabszy. I z uwagi na to, co się dzieje, na to, jak ludzie podchodzą do wydawania pieniędzy, stwierdziliśmy, że na razie odsuniemy od siebie ten temat. Ja to uważam trochę za porażkę, dlatego że plany już były, zaczęliśmy szukać miejsca i mieliśmy jakichś kandydatów na odpowiednią miejscówkę i mimo wszystko to powiedzmy, że nie wyszło, więc to taka porażka największa, bym powiedziała. Natomiast jeśli chodzi o sukces, ja jeszcze parę lat temu pracując, nie parę lat temu, paręnaście, w tej firmie, gdzie Ciebie poznałam. Możemy mówić śmiało, Euler Hermes, tak? Euler Dzisiaj Hermes. Allianz Trade, tak, ja serdecznie pozdrawiam, miło zawsze wspominam i Dokładnie. spotkałem wspaniałych ludzi, ale genialna firma, więc też zresztą korzystam z ich usług na co dzień, więc jak najbardziej polecam. Więc właśnie to była świetna firma i tam ucząc poznałam naprawdę mega fajnych ludzi, no w tym Ciebie zresztą. Wtedy miałam takie plany, wręcz może marzenia, ale fajnie byłoby
mieć tylu i tylu lektorów, tylu i tylu kursantów. To było takie moje marzenie. I wiecie, w momencie, kiedy ta liczba została osiągnięta, ja nawet się nie zorientowałam. Ja się zorientowałam rok temu, że ja już jestem 3 razy dalej. Wow, to tak można w ogóle. I w tym momencie, właśnie w zeszłym roku stwierdziłam, że kurczę, apetyt to mi rośnie jakby w miarę jedzenia. Im ja więcej mam, tym więcej chcę i chce mi się coraz więcej. Już Energii też jest więcej? ja chyba zawsze mam tyle samo. Tak, potwierdzam. Znaczy, generalnie z wiekiem nie ubywa, więc myślę, że jest dosyć dobrze. Nie starzejesz się, tylko dojrzewasz, także to jest O, akurat dobry pięknie kierunek. powiedziane, Tak. idealnie. I po polsku. Właśnie po polsku mówię coraz lepiej, to jest ciekawe, tak? Natomiast jeśli chodzi właśnie o te plany i marzenia, im więcej, tym lepiej. Ja w ostatnim czasie odczuwam największą dumę z tego, że udało mi się stworzyć taki fajny zespół. Mam już przeszkolone osoby, które zatrudniają te nowe osoby. Potrafią zrobić tak, żebym ja była zadowolona z tych nowo zatrudnionych osób. I generalnie plan jest taki, żeby wspomagać się osobami, które mnie otaczają w robieniu tego, czego ja nie potrafię, a jeśli nawet potrafię, ale już nie mam na to czasu, ponieważ przechodzę do jakichś innych działań, to wyszkolić je tak, żeby potrafiły robić też inne rzeczy, tak? Więc w tym momencie ten zespół to jest takie clue i to jest chyba takie największe osiągnięcie. Można powiedzieć, że potrafisz delegować, tak? Och, zdecydowanie. Gdybyś zapytał męża, Pozdrawiamy męża oczywiście. tak jest. Pozdrawiamy. Wiesz co, ja też myślę, że masz coś takiego, dla mnie akurat też bardzo wyjątkowego, co Cię wyróżnia na tle innych nauczycieli, szczególnie języka angielskiego, bo zazwyczaj, to jest moje doświadczenie po prostu, zazwyczaj nauczyciel języka angielskiego jest wyluzowany, luźny, taki wiesz, jak się zrobi, to się zrobi, jak się nie zrobi, to się nie zrobi. Przyjacielski. Cool, jest cool, ogólnie jest cool, tak? I kiedy ja Cię poznałem, to ja bardzo miło wspominam panią Tomczak, która uczyła mnie jeszcze w podstawówce języka niemieckiego. Ona była bardzo zadaniowa taka. Ty też taką jesteś osobą. Tak. Taką bardzo zadaniową, jak nie nauczycielką języka angielskiego, zupełnie. Bo no, takie mam skojarzenie i to jest bardzo dobre skojarzenie, wiesz, bo ja dzięki Tobie też złapałem dużo takich podstaw, których mi często brakowało, bo potrafisz zmotywować człowieka do tego, żeby Cię nie zawiódł przychodząc do Ciebie na lekcję, wiesz? Ja tak bym to... Tak, Żeby to, się nie czuł przymuszony przy okazji. tak, wiesz, ale jesteś trochę przymuszony. To jest tak, Agnieszka ma coś takiego w sobie, że jak przychodziłeś do niej na lekcję, czy przychodzisz, to jesteś osobą, która kurde, no dobra, jutro mam ten angielski, dobra, muszę usiąść, muszę to zrobić i po prostu spojrzy na mnie i będzie wiedziała, i będzie mi głupio po prostu. Jest mi głupio, nie chcesz tego człowieka zawieść, tak? I to jest coś, co przenosisz też na swoich lektorów, bo z jakąś częścią z nich też miałem zajęcia. I to jest totalna wyjątkowość, którą masz w sobie i którą zarażasz swoich lektorów i tego Ci naprawdę serdecznie gratuluję, wiesz? Jezu, dziękuję. Naprawdę, bo to jest coś wyjątkowego i uważam, że należy to pielęgnować i uważam, że to jest genialna metoda do tego, żeby w ten sposób nauczać każdego języka. Absolutnie się zgadzam. I tu fajnie, że wspomniałeś o tym, że pamiętasz panią od niemieckiego, prawda? Tak. Ja zauważyłam taką ciekawą rzecz. Bardzo często lektorzy niemieckiego są wymagający, ale lektora angielskiego wymagającego znaleźć to jest naprawdę jak ze świeczką chodzić i szukać. Bardzo ciężko. Natomiast tak, to jest bardzo ważne i ja obecnie najbardziej lubię uczyć osoby najbardziej wymagające, właśnie takie, które trzeba dobrze przycisnąć, żeby zaczęły pracować. Dlatego, że to mi daje największą satysfakcję, tak? Kiedyś Bo są był... I progres jest bardzo widoczny. No więc właśnie, jakby ja też zawsze mówię tym wszystkim ludziom, słuchaj, jeśli ty nie zamierzasz nic poza tymi lekcjami robić, a to jest 1 godzina w tygodniu, no to ja Cię bardzo przepraszam, ale to jest też mój czas. Ja Nie też chcę trać mieć go. satysfakcję, tak, z wykonywanej pracy, więc albo się zabierasz do roboty, albo ja Ci znajdę innego lektora, któremu to nie będzie przeszkadzało. Mnie to przeszkadza, ja potrzebuję pracować z kimś, kto się zaangażuje. Więc przez jakiś czas my się nazywaliśmy Szkoła dla ambitnych, czyli to było, i nawet często odbierałam telefony od potencjalnych klientów. Dzień dobry, wydaje mi się, że jestem na tyle ambitny, że mogę zacząć. Że się kwalifikuje. Dokładnie.
Dokładnie tak. Ja się z tego często śmiałam. Natomiast przeszliśmy na Modern School, dlatego że robimy bardzo dużo rzeczy, których nie robią inne szkoły językowe, eventy i tak dalej. Ale ta właśnie ten aspekt tego taka- motywowania to jest bardzo ważny wciąż. To Tak. taka wysoko postawiona poprzeczka, szkoła dla ambitnych i naturalnie przesieje kto się. Tych, którzy się nie nadają. Absolutnie. Tylko najśmieszniejsze jest to, że wiesz co, nawet jak nie doskoczysz do tej poprzeczki, to Agnieszka stoi z boku, a ty tą poprzeczką sam zlejesz się po prostu w 4 litery, że kurde, dobra, mogłem to dowieść, nie? Sam się po Tak. prostu zbiczujesz na zasadzie takiej, że kurde, no nie docisnąłem Nawet tego, nie? w zasięgu ręki było. I raz może ci tam przymknie oko i faktycznie, nie? Ale ogólnie raczej nie i będziesz czuł taki dyskomfort, ale to jest super, to jest super, to W jest naprawdę sporcie super. to tak dobrze trenerzy Tak. sportowi mają taką cechę. Tak, Nie? tak, no. O widzisz, właśnie może to jest Okej. też coś w jakimś kierunku, że masz taką żyłkę, absolutnie sportowca to na pewno, ale takiego też trenera. Czyli nie tylko Zdecydowanie. nauczyciela, tylko Tak. faktycznie trenera. Tak, No, że... zdecydowanie tak. Ja uwielbiam rozpisywać, wiecie, coś, co się nazywa study plan. Rozpisuję ludziom, co mają robić, kiedy mają to robić i po prostu planować i sprawdzać, czy dowożą na bieżąco. Kontrolować ich do tego stopnia, że piszę im SMS-a o 22:00. Halo, jak tam? Plan na dzisiaj wykonany. Codziennie masz mi wysłać SMS-a z tym, co zrobiłeś. Jak nie wyślesz, to się za tydzień nie widzimy na lekcji. Tak. I to cię motywuje do tego. No dobra, no przecież jak to mamy się nie widzieć? To naprawdę motywuje. Ja wręcz w Wojtka firmie w Euler Hermes kiedyś zrobiłam tak. Denerwowało mnie strasznie to, że czasem klienci chcieli po polsku coś powiedzieć. A ja Nie. tego polskiego totalnie nie tolerowałam. Tak. Więc wymyśliłam sobie taką zasadę. To dla naszych widzów specjalny wyjątek. Specjalny. No dlatego słuchajcie, no ja mam taką radość z tego odcinka, słuchajcie, że nie macie pojęcia. Za wszystkie lata po prostu, bo to, co mówi, naprawdę jest prawdziwe, no. Ale ja tak naprawdę nie wiem, czy chcę to komuś pokazywać, bo ten polski Super. mój. W każdym bądź Dodamy razie... napisy po angielsku spokojnie. O, O, świetnie. Będą będą. na pewno. Bardzo to poprawi To będziesz to moje tłumaczył, samopoczucie. oj, mogę. Chyba że AI pomoże. Są sposoby. W każdym razie miałam taką zasadę, że jeśli ktoś użył słowa po polsku, to musiał mi zapłacić 5 zł. Tak? Czyli trzeba było przyjść z gotówką i za każde słowo 5 zł. Uwierzcie mi, w 2 tygodnie cały polski został wyeliminowany. Wycięty. Tak? Zebrałam tam sobie, pamiętam, miałam taką malutką portmonetkę, wrzucali po te 5 zł. Czasem się zdarzyło, że i 60 zł było po lekcji, tak? Natomiast w przeciągu 2 tygodni to się skończyło. Tam zebrałam, pamiętam, za 460 zł, coś w tym stylu, także całkiem nieźle. Cieszyłam się bardzo, już po 2 tygodniach nie zbierałam tych pieniążków, ale wszyscy wiedzieli, jakie są zasady, tak? Ale widzisz, to jest to, co Cię absolutnie wyróżnia, bo część z naszych widzów może pomyśleć, no co, 5 zł za to, że powiedziałem po polsku. No nie, ale przychodzisz na ten język angielski Tak. i Ty bierzesz pełną odpowiedzialność za to, co robisz. Czyli Tak jeśli jest. Ty przychodzisz, ktoś chce się nauczyć tego języka, to okej, to jest, wiesz, ja chyba nawet to porównam, wiesz co, tak, bo też kiedyś coś takiego robiłaś, wiem, że macie spotkania weekendowe dalej, gdzie się spotykacie z ludźmi po restauracjach i rozmawiacie tylko w języku angielskim, ale często ludzie płacą krocie za wyjazd, nie wiem, właśnie do tego wspomnianego Londynu, Tak. gdzie spotykasz ludzi z różnych stron świata i jedynym językiem twoim wspólnym jest często ten język angielski, tak? I Zgadza się. obojętnie, czy umiesz mówić, czy nie umiesz, to będziesz dukać, ale coś wydukasz i Tak. na koniec się okaże, I się że dogadasz. no faktycznie się dogadałem, O to nie? chodzi. I wiesz, i z jednej strony trzeba sobie przełączyć w swojej głowie, w tym myśleniu ten język polski po prostu na angielski, dukaj, próbuj. Tak jest. Tak? Ale Dokładnie i tak. nagle się okazuje, że coś tam wykrzeszasz z siebie, nie? Dokładnie. Ludzie nie wiedzą, ile wiedzą. Tak? Dopóki nie No zostaną właśnie. postawieni w takiej sytuacji, kiedy muszą. I właśnie na naszych imersjach, czyli tych właśnie weekendach intensywnych, ja generalnie uważam, że no dobra, będę nieskromna. Robimy to genialnie, bo my się naprawdę upewniamy, że nikt po polsku nie powie ani słowa. Ja nawet jak złapię kogoś z telefonem, to po prostu podchodzę i mówię, ej, halo, piszesz do kogoś po angielsku? Nie ma sprawy. Ale jeśli po polsku, to odłóż, dlatego że ty tu przyszedłeś po angielsku, po angielski. I po tych 8 to jest- godzinach w sobotę i 8 w niedzielę oni wychodzą i mówią, że pisali SMS-a do męża żony w tym języku, nawet nie wiedząc, że to jest po angielsku, bo tak im się coś przestawiło. I na tym polega imersja właśnie. No więc Piękne właśnie, słowo. w ogóle. dokładnie, takie zanurzenie. Natomiast my zawsze mamy jakichś klientów, którzy mieszkają w Anglii, Polaków.
Po 2 latach pobytu w Anglii, po 3 wyjechali na B1 i są na B1. Dlaczego? Bo żyją tam, ale mieszkają z partnerem z Polski, mają kolegów. Polski przyjaciół. sklep. Oczywiście. Więc jakby można tam mieszkać i wciąż się nie nauczyć tego języka mówić, prawda? Bo W Stanach masz na Greenpointie to samo. Nie? Dokładnie. Ludzie mieszkają 20 lat i kompletnie nie mówią po angielsku, tylko Tak po jest. polsku. Nie? Tak jest. To dla mnie było szokiem. Szczerze, jest. to nie Też spodziewałem fenomen, się. Fenomen, w no. pewnej skali. dokładnie tak. Naprawdę, no. No ale mnie już teraz nic nie zdziwi, naprawdę. Ale to znaczy, że też poradziłabyś sobie w innej branży. Nie? Nawet może. poderwanie od języka angielskiego przy twardych zasadach i takich pomysłowe w ogóle. Wiecie co, ja generalnie wykonywałam kilka różnych prac, ponieważ miałam taką też zasadę, że w trakcie studiów, żeby nauczyć się dobrze mówić, ten rok w Stanach był rokiem w Stanach, okej, ale mnie było mało. Ja chciałam jeszcze jakby pogłębiać te umiejętności, więc to było fajne doświadczenie, bo w trakcie roku akademickiego to był taki język formalny, akademicki, a zawsze na wakacje na 4 miesiące wyjeżdżam albo do Stanów, albo do Anglii, do Niemiec też się trafiało, tak żeby ćwiczyć to mówienie. I wtedy rzeczywiście osiągnęłam taki poziom języka, jaki mnie zadowalał, tak? Bo miałam i tego mówienia dużo w różnych środowiskach. I tam pracowałam często jako kelnerka, najczęściej właściwie w gastronomii. I naprawdę uważam, że każdy powinien chociaż raz w życiu wykonywać pracę fizyczną. Bo tam mnie nauczyło tego, że jak ja teraz pójdę do restauracji, to ja naprawdę szanuję te osoby, które tam pracują, bo to jest ciężka praca, tak? Nie mówiąc o tym, że udało mi się liznąć różnych aspektów języka, natomiast ja mam coś takiego, że ja lubię układać organizację. W związku z czym w tych restauracjach miałam totalnie inny pomysł na to, jak trzeba rozporządzać. Zorganizować w ogóle. Absolutnie. I raz miałam tak, że pojechałam na taki program Work and Travel i pracowaliśmy w parku rozrywki. Ja trafiłam na stoisko z hot dogami. To było niedaleko Bronxu. Pracowałam z chłopakami z Bronxu. Taka mała, z Polski, z tymi czarnoskórymi chłopakami, tak, takimi osiłkami. Leniuchy jak nie wiem co. Menadżera mieliśmy bardzo fajnego, takiego faceta w średnim wieku. Ja byłam wtedy studentką, byłam młoda i w ogóle oni wszyscy też. I w pewnym momencie się wkurzyłam, ponieważ mieliśmy taki hot time, było bardzo dużo klientów, a oni jak muchy w smole. Więc w pewnym momencie mówię tak, ty to. I ten menadżer mówi do mnie tak na koniec zmiany. Słuchaj, ja wiem, co my zrobimy. Ja będę wychodził na te momenty, dobra, kiedy jest kiedy jest busy? Tak, jest busy. A ty tu będziesz robiła dokładnie to, co zrobiłaś dzisiaj, bo ty w końcu ruszyłaś ich do roboty, im się w końcu chciało. Ty będziesz menadżerem, ale my im tego nie powiemy, bo ty tu pracujesz od 2 tygodni i oni by się wkurzyli, bo to jest dla nich już drugi rok. Więc wkurzyliby się, że ty już masz... Awansowałaś po 2 tygodniach. Tak, więc jakby to się udało. Więc ja mam tak, że ja widzę, co nie działa i chce mi się to naprawiać, tak żeby było A nie poukładane. mówię trochę tych ludzi, którym się nawet nie chce. Dokładnie. Więc myślę, że tak. Ja generalnie każda praca, jaką miałam, była fajna. W jakiś tam sposób, tak? Ja chodziłam z uśmiechem na twarzy do restauracji, pracowałam w jednej, potem w drugiej 16 godzin dziennie, byłam bardzo zadowolona z życia, dlatego że pracowałam z ludźmi, tak? Dostawałam napiwki. 2 lata z rzędu byłam w Virginii i tam w takim bardzo malutkim miasteczku i tam klienci, tacy kowboje, wiecie, jak z filmów. Na prowincji takie. Tak, oni czekali na mój stolik. Czy też siostry, bo jednego roku byłam z siostrą. Dlaczego? No bo biedne studentki z Polski przyjechały, one są takie pracowite, my poczekamy na ich stolik i damy im duży napiwek. Więc Super. słuchajcie, no to była taka satysfakcja z pracy, Pewnie, że jak tu się nie uśmiechać, jak tu nie być miłym, tak? Więc każde doświadczenie czegoś uczyło. I tak, wydaje mi się, że mogłabym w różnych branżach popróbować, ale w mojej podoba mi się tak i tam cały czas coś się dzieje i można robić więcej, że na razie nie myślę o żadnej zmianie. Nie, to na pewno dla całej branży byłoby szkoda i dla wielu potencjalnych uczniów. Miejmy dla nadzieję. Ciebie. Nie, absolutnie. Wiesz co, powiedziałaś nam o tym, bo chcieliśmy Cię popytać o zasady, jakimi się kierujesz, ale myślę, że to wybrzmiało dosyć Ale intensywnie. możemy o to też Chyba, że zapytać chcesz jeszcze. coś jeszcze dodać. Do tego, co powiedziałeś. Coś, co też radzisz może innym, nie? Ja jakby jednego słowa nie użyłam, które jest dla mnie bardzo ważne, empatia. Tak, trzeba mieć to zrozumienie dla drugiego człowieka i mieć tą empatię, tak żeby nawiązać dobrze relacje. Żeby nawiązać dobrą relację, bez empatii się nie da, po prostu. I to się tyczy klientów, to się tyczy osób, z którymi pracujemy, więc dla mnie empatia, elastyczność w kwestii tego, jak podchodzimy do zmian. Do zmian, nie? Tak, dokładnie. I
działanie w zgodzie ze sobą. To jest jakby dla mnie taki core. Bez działania w zgodzie ze sobą, na pewno jakby wszyscy to zauważą, więc po co, tak? No ja mam to szczęście, że udało mi się dosyć szybko znaleźć przez przypadek to, co bardzo lubię. Więc... To też dodaje skrzydeł, napędza po prostu. Zdecydowanie, tak. Ale wiesz też, z jednej strony przez przypadek, ale z drugiej strony chęć zauważenia tego jest bardzo ważna, wiesz, bo każdy z nas przypadkowo na kogoś trafia, kto koło nas przechodzi, no i możemy pewne rzeczy zauważyć i nas zainspirują, pociągną i spowodują, że wykonamy ten ruch, a ten ruch wykonujemy my, a nie ktoś za nas, nie? Więc ty to dostrzegłaś, zauważyłaś, nie dostałaś się w pierwszej kolejności tam, gdzie chciałaś się dostać, zweryfikowałaś karty, którymi masz grać i stwierdziłaś, okej, zagram Nie ma nimi. planu B, jeszcze się dostanę. I wiesz, no i okazuje się, że nie masz mocnych kart, a tymi słabymi wygrywasz z mocnymi, nie? Tak. W pewnym momencie, więc to jest fajne. Ja bym chciał zapytać, czy masz jakieś rady dla przedsiębiorców? Spotykasz się z przedsiębiorcami, uczysz ich języka i na pewno też wiele rzeczy widzisz, dostrzegasz, gdzie jedziesz do firmy, ich wielkości, ludzi, branż i wszystkiego, ale masz swoich dużo doświadczeń takich biznesowych, covidowych i nie tylko. Czy mogłabyś się czymś podzielić albo dać jakieś rady przedsiębiorcom z twojej perspektywy zebranych doświadczeń? Myślę, że dopiero teraz zyskują na wartości umiejętności miękkie i to jest coś, nad czym naprawdę niektórzy powinni popracować. Bez tego naprawdę nie rusz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, radzenie sobie z pracownikami. Ja myślę, że tutaj też jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia dla wielu osób. Wiele osób po prostu nie czuje się w tym pewnie. No ja się tu mogę śmiać, że o mnie to łatwo, bo po prostu mi to tak przyszło, tak? Uważam, że można się tego nauczyć. Jest teraz bardzo dużo kursów, webinarów i tak dalej, więc myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo bez mocnego zespołu my nie zdziałamy naprawdę bardzo dużo. Dużo tak, ale nie bardzo Ale nie dużo. bardzo dużo. Tak, dokładnie tak. Mnie się kiedyś wydawało na początku, że ja muszę współpracować z osobami, które uczą tak jak ja i to było bardzo błędne przekonanie. Teraz zatrudniając nowych pracowników, ja zwracam uwagę na to, jak inni oni są ode mnie, czego ja się będę mogła od nich nauczyć. Więc pokora, czyli nie, że ja jestem najmądrzejsza i wszystko, co ja robię i wszystko, co ja mówię, to jest jak mantra, tak? Nie. To, co ja mówię, okej, ale ktoś zawsze może mi poradzić, co zrobić inaczej. Więc ja też staram się tak z zespołem rozmawiać, żeby oni wiedzieli, że jestem zawsze otwarta na nowe pomysły. I te nowe pomysły wybrzmiewają. Ale to dlatego, że oni wiedzą, że mogą się nimi dzielić, tak? Więc myślę, że pokora przede wszystkim, elastyczność przede wszystkim, a umiejętności interpersonalne, bez tego się nie da. Ani z klientem, ani z pracownikiem. I tak z moich obserwacji wynika, że w naszym polskim społeczeństwie, bo obserwowałam sobie już podróżując różne społeczeństwa i nacje, no u nas nie jest tak łatwo. My mamy naprawdę dużo do zrobienia w tej kwestii, a po pandemii jeszcze się zrobiło gorzej, także mnie jest łatwo, bo ja na co dzień pracuję z ludźmi, od zawsze tak było. Natomiast jeśli ktoś chce robić biznes i to ma być biznes, w którym na jakimkolwiek etapie będzie miał kontakt z drugim człowiekiem, to musi być na to przygotowany mentalnie i musi, jeśli czuje, że nie czuje się z tym komfortowo, to musi coś z tym zacząć robić. I to jest numer 1. No ja jeszcze trawię to, o czym mówiłaś. Także pod kątem właśnie dobierania ludzi do zespołu i o tym, co mówiłaś w kontekście delegowania, że wiesz, co potrafisz, czego nie potrafisz i że ci kursanci powinni być, czy instruktorzy, nauczyciele powinni być dopasowani do kursantów. To jest takie dosyć ciekawe, chyba to takie niszowe podejście w branży języków, nauczania języków. Myślę, że tak. My nie mamy tych testów gramatycznych, które zwykle są w szkołach, tylko każdy klient, który chce rozpocząć naukę, ma spotkanie 1 na 1. Lektor sobie zapisuje wszystko. Prowadzimy wywiad po angielsku. Czego potrzebujesz, czego chcesz unikać, jakie masz doświadczenia z nauką języka, z kim chcesz się uczyć. I zwykle pada, uwaga, nie z mężczyzną. Tak? Tak. O, wow. Jeśli już jakieś preferencje ktoś ma, to chodzi o płeć. Ja na początku byłam bardzo zdziwiona i mnie po prostu zamurowywało. To, no. Ale już wam powiem dlaczego. Dlaczego, no? Potem już zaczęłam pytać. Dlatego, że czują się, kurczę, i to jest ten moment, zabrakło mi po polsku, intimidated. Czują, że ten mężczyzna będzie im dawał do zrozumienia, że on wie więcej, że nie będzie miał tej empatii.
Onieśmielony. O Onieśmielony, właśnie, no o Jezu, przepraszam. Zawstydzony. Tak, Zawstydzony, dokładnie onieśmielony, tak. no. Więc dużo osób mówi, że tak właśnie ma i prosi o kobiety. Na szczęście na rynku większość to lektorki, więc jakby w tej kwestii jest Chyba na łatwiej. studiach językowych też tak jest. Te proporcje są takie. Zdecydowanie. Kurczę, wiesz, w ogóle nad tym się nie zastanawiałem nigdy. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to może być takie przełożenie, ale faktycznie coś w tym jest. No ty masz to Tak. sprawdzone, nie? Więc, Tak. więc Zdecydowanie no tak. ciekawe. Nie wiedziałem tego zupełnie, no. Ale udaje się, czasem nawet jeśli ktoś powie, że chce uczyć się z kobietą, a mnie się wydaje, że dla tej konkretnej osoby fajny byłby, nie wiem, Łukasz, czy Krzysztof, czy Mike. Tak na nos. Nie? Tak, to ja wtedy dzwonię do tej osoby i mówię tak, proszę posłuchać. Ja rozumiem, że tu jest taka preferencja, natomiast w moim odczuciu najlepiej byłoby z tym i z tym i z tym lektorem. Moja propozycja jest taka, proszę się spotkać z tym lektorem jeden raz. Jeśli się nie będzie podobało, wymieniamy na kobietę. Mało tego, nawet nie obciążycie kosztem za te zajęcia, tak? Ponieważ jakby to ty masz być zadowolony, ale ja tutaj mam takie przeczucie. No i zwykle się okazuje, że zostaje. Że O przeczucie ile dobre. ktoś jest na tyle elastyczny, że się na to zgodzi. Bo Otwarty. są też Aha, że się osoby, nie które... upiera, tak, przy tak, sobie. bo są osoby, które absolutnie nie chcą słyszeć w ogóle o tym, żeby to był mężczyzna. To zbliżamy się do mety. Chyba ostatnie pytanie. No, Aż ciężko, powiem ci. Tak. Z czego jesteś najbardziej dumna, patrząc na swoje dotychczasowe osiągnięcia? Z tego, że udało mi się stworzyć tak mocny zespół. Idąc pod wiatr, czyli nie zatrudniając osób tylko i wyłącznie po wykształceniu kierunkowym, zatrudniając osoby bardzo różnorodne i osoby, które są aż tak zaangażowane. Myślę, że to, ale też to, że udało mi się, myślę, zachować wciąż na tyle dużo pokory, że nie boję i nie wstydzę się powiedzieć, że bardzo wiele nie umiem. Wręcz powiem wam więcej, bo ja się dosyć sporo szkolę. Im więcej się szkolę, tym więcej nie wiem. Ale to mi tylko daje apetyt na więcej szkoleń. I tak bym to myślę, że podsumowała. Natomiast szkolenia dedykowane szkołom językowym to nie są szkolenia, które mi się bardzo podobają, ponieważ zwykle mówią tam rzeczy, które ja robię na odwrót. Jeśli to są rzeczy, które nie są dla mnie jakieś fundamentalne, to okej, ja mogę się zastanowić nad zmianą, ale jeśli chodzi o to indywidualne nauczanie, czy też, nie wiem, nie dawanie testów na dzień dobry, tylko po prostu taką rozmowę, bo to przecież też kosztuje, to my musimy zorganizować takie spotkanie, to okej. Jakby jeśli nie są to fundamentalne moje zasady, mogę się zastanowić nad zmianą. Natomiast w większości te kursy każą robić to, czego ja nie robię, więc... Czuję to taki mały bestseller, myślę. Że ta książka, którą pewnie wydasz prędzej czy później, zostanie takim bestsellerem, wiesz? Myślę, że naprawdę, no mnie to na pewno zaciekawiło, bo no, zebrałaś mnóstwo doświadczenia i mówisz rzeczy nieoczywiste. No oczywiste właśnie. I na pewno tego, czego Ci życzę, to żebyś szła pod prąd, jak idziesz, wiesz? Myślę, że to jest świetne, co robisz po prostu. I naprawdę no, mi jest niezmiernie miło patrzeć po prostu na te wszystkie lata, które są już za nami, a po prostu to fajną drogę masz za sobą, ale myślę, że jeszcze większą przed sobą, wiesz? Super, dzięki. No naprawdę fajny odcinek. Cieszę się, że przyjęłaś to zaproszenie. Ja się również bardzo cieszę, ale jak będzie bestseller, to sorki po angielsku. No, Zatrudnij Jak kogoś sama nazwa wskazuje, no. słuchaj, sztuczna inteligencja załatwi tłumaczenie, także tak tu myślę. Nie będzie problemu, ale Agnieszko, naprawdę serdecznie Ci dziękuję za to, że przyjęłaś to zaproszenie, że zgodziłaś się na udzielenie tego wywiadu, że zgodziłaś się podzielić swoim doświadczeniem. No, świetna historia, no, mnóstwo ludzi, których znamy wspólnie. Jestem przekonany, że będzie totalnie zaskoczona tym odcinkiem i wszyscy będą się rechotać i zyskasz na pewno kolejne grono ludzi, którzy będą Cię dalej polecali, czego oczywiście życzę. Stawiajcie nawet i wieżowce w Stanach po prostu swojej szkoły i niech HKN rośnie w siłę, bo takich szkół na pewno potrzebujemy. Więc serdecznie Ci dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Mogłabym opowiadać do rana zapewne, albo i jeszcze dalej. Natomiast bardzo, bardzo fajne pytania. Bardzo się cieszę, że miałam tą możliwość, żeby wyrazić swoją opinię. Nie zawsze jest tak, że dostajemy te pytania, które nam najbardziej odpowiadają, także tutaj świetnie przygotowane pytania. Dziękuję Wam za nie bardzo. Cieszymy się.
Kochani, Was serdecznie zapraszamy do Szkoły Agnieszki. Pokażemy linki. Możecie znaleźć Agnieszkę na LinkedInie i wszystkich innych mediach społecznościowych. Szkoła bardzo mocno się udziela, więc łatwo do niej trafić, ale oczywiście pomożemy. No, jeśli chcielibyście prowadzić biznes albo podróżować po prostu po świecie, to myślę, że wybór jest jeden. Bardzo dobre zdanie na zakończenie. Tak to mi sobie się też podoba. myślę, no, tak sobie też myślę, ale słuchajcie, łapcie pokorę, idźcie często pod prąd, bo słyszycie, że nawet w ciężkim biznesie, jakim jest szkoła językowa, można osiągać sukcesy pomimo różnych niepowodzeń gdzieś tam po drodze, które są napotykane nie naszym biznesem, a często rzeczami niezależnymi od nas. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Dzięki. Cześć.